Nazywam się Dariusz Szymczak. W 1994 roku kończyłem Akademię Morską w Szczecinie, po czym rozpocząłem praktyki na statkach, masowcach w PŻM, Polskiej Żegludze Morskiej, gdzie zakończyłem edukację na etapie trzeciego oficera. Były to czasy, kiedy kontrakty były bardzo długie, 6, 7-miesięczne, 9-miesięczne. W związku z czym stwierdziłem, że będę szukał czegoś, co pozwoli mi na jakąś stabilizację, jeśli chodzi o życie rodzinne. W związku z tym wybrałem pracę u armatorów zagranicznych, orientując się, że praca na masowcach nie jest to praca, która by mnie satysfakcjonowała. W związku z tym spróbowałem swoich sił na kontenerowcach, gdzie popłynąłem jako drugi oficer. To również nie dało mi satysfakcji, bo mały miałem wpływ jako drugi oficer, jako chief oficer na samą formę załadunku i specyfikę, powiedzmy, pracy, chodzenia w time charterze, chodzenia punktualnie, zawijania do portu. I tak potoczyły się losy moje, że wylądowałem na chemikaliowcach, co na początku mojej kariery wydawało mi się niebezpieczne. Niemniej jednak okazało się, że przy zachowaniu pewnych norm i standardów można spokojnie sobie znaleźć dla siebie taką tutaj niszę i dawało mi to o tyle satysfakcję, że była to praca w miarę skomplikowana i nie do końca prosta. W związku z tym ta specyfika, konkretnie właśnie chemikaliowcowa, tankowcowa, dawała mi w jakiś sposób spełnienie. Oprócz tego, że ze względu na to, że tankowce, chemikaliowce są statkami zwiększonego ryzyka, również warunki pracy są atrakcyjniejsze. Były to dłuższe kontrakty krótsze kontrakty i wyższe pensje. Również możliwość awansu była szybsza. I tak na chemikaliowcach doszedłem do stopnia kapitana żeglugi wielkiej i pracując od 1994 do 2005 roku, kiedy to doszedłem do wniosku, że osiągnąłem wszystko, co mogłem w tym zawodzie i potrzebowałbym jakichś nowych wyzwań. W związku z tym firma, dla której pracowałem jako kapitan, to była firma duńska ERIA, zaproponowała mi, że chcieliby, żebym zajął się stroną standardów, podnoszenia standardów w biurze i we flocie. W związku z tym ustaliliśmy, że będę zajmował się stricte bettingami. Bettingami to dla tych, którzy nie są, powiedzmy, z branży chemicznej, tankowcowej, jest to forma inspekcji, która powoduje, że statek musi spełnić kryteria, które są nakładane przez kompanie olejowe, również przez kompanie chemiczne. Każdy statek musi przejść takich inspekcji od 3 do 4 minimum rocznie. W związku z tym, aby spełnić te kryteria, załoga musi być wyszkolona i tutaj same kryteria STCW nie zawsze załatwiają sprawę. Wchodzimy tutaj w taką sferę zawodową, z taką może bardziej specjalistyczną. W związku z tym firmy bardzo często decydowały się tankowcowe na zatrudnienie właśnie swoich kapitanów jako takich training oficerów. W związku z tym jeździłem często na statki, pomagałem kapitanowi i załodze w przygotowaniach. Następnie w tym samym czasie mniej więcej firma moja rozwijała się, kupowaliśmy nowe chemikaliowce, w związku z tym jeździłem do Turcji, do Tuzli, gdzie przejmowaliśmy nowo budowane statki. I na tym etapie, zanim statek wejdzie do eksploatacji, było prostsze przeprowadzenie zmian, które polegały bardziej na dostosowaniu statku do właśnie wymogów kompanii olejowych i spełnienia tych wszystkich kryteriów narzuconych odgórnie. W związku z tym spędziłem 6 miesięcy w sumie na stoczniach w Tuzli. W ramach reorganizacji w strukturach biura po 2 latach zaproponowano mi, żebym przejął dział QMS i czyli dział jakości i dział bettingowy i został DPA-em w firmie, więc
To było następne wyzwanie, następny jakiś etap dla mnie ciekawy. To rozszerzyło, powiedzmy, pracę, jeśli chodzi o inspekcję statków, również o inspekcję biura, o wejście w systemy jakościowe, w system ISO 14001, systemy jakościowe, zarządzanie w TMSA, to jest Tanker Management Self-Assessment, więc to była taka dodatkowa historia, która spowodowało, że było ciągle coś nowego. Oczywiście można powiedzieć, że mankamentem tego było, że człowiek musiał cały czas się doszkalać i cały czas, powiedzmy, śledzić, jak wyglądają przepisy, ale no, to w jakiś sposób mnie też, powiedzmy, mobilizowało i nie było to dla mnie jakimś tutaj problemem. Również sam charakter pracy, który polegał jednak na częstych wyjazdach, na podróżowaniu, również nie mogę powiedzieć, że sprawiał mi problem. Dlatego to wręcz było dla mnie na początku atrakcyjne. Oczywiście z jakimś tam upływem czasu, przechodząc więcej na te zadania, które stawiało biuro, praca stała się bardziej stabilizacyjna. W chwili obecnej firma moja w ERI przebranżowiła się w Danii i sprzedaliśmy wszystkie chemikaliowce. W związku z tym dostałem propozycję kontynuowania pracy w mojej obecnej firmie na stanowisku project koordynatora, aby te doświadczenie chemikaliowcowe wykorzystać przy budowie i przy konsultingu, bo taka jest teraz, powiedzmy, profil tej firmy, nowo budowanych statków dla klientów z zewnątrz. I obecnie będę koordynował projekt budowy Aframaxu w Iranie, projekt rządowy na 5 lat. Będę takim projekt koordynatorem, który będzie łącznikiem między Site Office'em w Iranie a zleceniodawcą. Jednak no, cała ta wiedza, powiedzmy, vettingowa, chemikaliowcowa, która gdzieś tam jest i brak kontaktu takiego żywego z chemikaliowcami spowodowały to, że nie widziałem przeszkód, żeby nawiązać współpracę z naszą szczecińską taką tutaj firmą, jedynym armatorem, który zajmuje się mokrym tonażem, firmą Unibaltic, która dynamicznie się rozwija na rynku chemikaliowcowym, kupując starsze jednostki, ale regularnie zwiększając tonaż. Firmy olejowe działają w taki sposób, że nieważne, czy armator jest duży, czy armator jest mały, każdy musi spełniać kryteria i standardy. W związku z tym moi koledzy właśnie z firmy Unibaltic zorientowali się, że jest tutaj, powiedzmy, taka nisza, w której moglibyśmy razem współpracować i na chwilę obecną również będę zajmował się podnoszeniem tutaj, powiedzmy, standardów w biurze i we flocie firmy Unibaltic, zajmując pozycję Marine Standards Managera.